tym odcinku powiem Ci, czym jest prostopadłość w metrologii, jak ją mierzymy i czemu jest to takie istotne. Zostań ze mną i dowiedz się wszystkiego, co istotne, jeśli chodzi o prostopadłość w świecie inżynierii. Zapraszam. Co by się stało, gdyby wał w Twoim silniku był zamocowany pod kątem 89 stopni zamiast 90, albo prowadnica robota przemysłowego była minimalnie przekrzywiona względem płyty bazowej? Brzmi niegroźnie, w rzeczywistości może oznaczać przyspieszone zużycie, hałas, drgania, a nawet poważną awarię. Właśnie dlatego prostopadłość jest jednym z najważniejszych wymiarów geometrycznych w inżynierii. Dziś pokażę Ci dokładnie, czym jest, jak ją mierzymy, dlaczego nie możesz jej lekceważyć. W metrologii prostopadłość to geometryczna zależność pomiędzy dwiema powierzchniami, osiami lub liniami, które powinny być ustawione względem siebie pod kątem dokładnie 90 stopni. Mówimy o odchyłce prostopadłości, czyli ile faktycznie element odbiega od idealnego kąta prostego względem bazy odniesienia. Taka kontrola jest kluczowa, np. w mechanizmach obrotowych, systemach prowadnic, korpusach silników czy formach wtryskowych. Najbardziej precyzyjną metodą kontroli prostopadłości jest pomiar na maszynie współrzędnościowej z UMM. Najpierw definiujemy bazę odniesienia, np. płaszczyznę montażową. Następnie sondą stykową lub skanującą zbieramy punkty z powierzchni kontrolnej. Ogramowanie oblicza, jaka jest rzeczywista płaszczyzna i określa odchyłkę kątową lub liniową względem bazy. Wynik prezentowany jest w mikrometrach lub jako kąt. Nie zawsze mamy dostęp do CMM. Na produkcji prostopadłość można sprawdzić również w prosty sposób. Kątownik precyzyjny plus szczelinomierz. Szybka kontrola warsztatowa. Czujnik zegarowy ustawiony na powierzchni bazowej, przesuwany wzdłuż powierzchni kontrolnej. Kolumna pomiarowa i płyta granitowa. Klasyczna metoda w metrologii warsztatowej. Oczywiście dokładność tych metod zależy od jakości wyposażenia i doświadczenia operatora. Prostopadłość ma kluczowe znaczenie w wielu produktach. Wał korbowy kontra blok silnika. Nieprawidłowa prostopadłość, zwiększone zużycie panewek i wibracji. Prowadnice CNC kontra stół roboczy. Nawet mała odchyłka to błędy pozycjonowania narzędzia. Formy wtryskowe. Nieprawidłowe ustawienie suwaków, niedolewy, zniekształcenia wyprasy. Elementy przekładnie. Źle ustawione osie, hałas, skrócenie żywotności. Z pozoru mały błąd rzędu 500 może po kilku elementach w układzie prowadzić do poważnych problemów jakościowych i kosztowych reklamacji. Podsumowując, prostopadłość to fundament dokładności geometrycznej. Nieważne, czy mierzysz ją na CMM czy czujnikiem zegarowym. Liczy się precyzja i właściwe odniesienie. Jeśli chcesz więcej krótkich odcinków, zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia przy kolejnym pomiarze.